Lekcja 1. Zwracanie obiektów. Czy kiedykolwiek rzuciłeś czymś tak, że się odwróciło? Tak, to ciekawe, jak techniki rzucania mogą wpływać na trajektorię. Dokładnie. Jeśli zrobisz to dobrze, może wrócić do osoby, która go rzuciła. To jak efekt bumerangu. To fascynujące widzieć to w akcji. Uwielbiam rolę fizyki w tych prostych czynnościach. Ja też. Dzięki temu doceniam małe rzeczy, o których często zapominamy. Powinniśmy kiedyś spróbować poćwiczyć tę technikę. To byłoby ciekawe wyzwanie. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, jak dobrze potrafimy to wspólnie opanować. Lekcja 2. Zakupy spożywcze. Czy masz jakieś rekomendacje dotyczące zakupów spożywczych? Cóż, zazwyczaj przed zakupem porównuję ceny w różnych sklepach. To mądra strategia. Pomaga zaoszczędzić pieniądze na dłuższą metę. Absolutnie. Poza tym lubię śledzić wyprzedażę i rabaty. Świetny pomysł. Zawsze milo jest znaleźć dobre oferty na niezbędne produkty. Staram się też zrobić listę przed wyjazdem, aby uniknąć zakupów pod wpływem impulsu. To świetna wskazówka. Dobra organizacja może naprawdę pomóc w planowaniu budżetu. Tak, i dzięki temu zakupy są znacznie płynniejsze. Na pewno skorzystam z Twoich rad przy okazji kolejnych zakupów. Lekcja 3. Zyski na siłowni. Zwykle chodzę na siłownię, żeby podnosić ciężary. Stała się kluczowa częścią mojej rutyny. To brzmi świetnie. Czy próbowałeś ostatnio podnosić większe ciężary? Tak, stopniowo zwiększałem ciężary, aby stawiać sobie większe wyzwania. To niesamowite. Zawsze chciałem spróbować podnoszenia ciężarów, ale nigdy się tym nie zainteresowałem. Zdecydowanie powinien spróbować. To może być naprawdę wzmacniające. Słyszałem, że pomaga budować siłę i pewność siebie. To naprawdę działa. Poza tym endorfiny po dobrym treningu są niesamowite. Widzę to. Może powinienem kiedyś dołączyć do ciebie na siłowni. Bardzo mi się to podoba. Możemy motywować się nawzajem do osiągnięcia naszych celów fitness. Lekcja 4. Resetowanie Wi-Fi. Prawidłowy. Pozwól, że zresetuję Wi-Fi. Proszę poczekać chwilę. Dziękuję. Mam problemy z połączeniem się z internetem. Bez problemu. Czasami szybki reset może rozwiązać wiele problemów. Doceniam Twoja pomoc. Frustrujące jest to, że technologia nie współpracuje. Całkowicie rozumiem. Kiedy potrzebujesz stabilnego połączenia, może to być bardzo denerwujące. Tak, próbowałem obejrzeć wideo, ale buforowanie doprowadzało mnie do szału. Za minutę upewnię się, że wszystko znowu działa sprawnie. Nie mogę się tego doczekać. Bardzo chcę nadrobić zaległości w oglądaniu moich ulubionych seriali. Proszę bardzo. Powinieneś już być gotowy. Daj mi znać, jeśli potrzebujesz czegoś jeszcze. Lekcja 5. Przygoda na rolkach. Następnie wszyscy, po 50 i więcej, wsiadają na rowery lub rolki. To brzmi jak fajne wydarzenie. Czy często bierzesz udział? Tak, zazwyczaj w każdy weekend jeździmy na przejażdżkę grupową.
To musi być ekscytujące. Nigdy nie jeździłam na rolkach w takiej grupie. To fantastyczny sposób na spędzenie czasu na świeżym powietrzu i poznanie nowych przyjaciół. Mogę sobie wyobrazić, energia musi być zarazliwa dla tak wielu ludzi. Absolutnie. Jeździmy po parku i czasami organizujemy mini wyścigi. To brzmi ekscytująco. Chętnie kiedyś do ciebie dolaczę. Powinieneś. To świetny sposób na aktywne spędzenie czasu i dobra zabawa. Lekcja 6. Ciekawość przepisu. Jasne, zawsze jestem chętny spróbować czegoś nowego. Jaki to rodzaj przepisu? To wyjątkowa odmiana klasycznego dania, która, myślę, że naprawdę ci się spodoba. To brzmi intrygująco. Uwielbiam, gdy przepisy mają nieoczekiwany smak. Dokładnie. Laczy w sobie elementy słodkie i słone, które zaskakująco dobrze ze sobą współgrają. Jestem zdecydowanie zainteresowany. Kiedy planujesz to zrobić? Myślałem, żeby zrobić to w ten weekend, chciałbyś dolaczyć? Chętnie pomogę. Wspólne gotowanie jest zawsze przyjemniejsze. Świetnie. Zbiorę wszystkie potrzebne składniki. Doskonale. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, jak to się okaże. Lekcja 7. Obsługa pokoju. Przepraszam, czuję się głodny. Czy mogę zamówić jedzenie do swojego pokoju? Oczywiście. Na co masz nastrój? Mógłbym pójść na pizzę albo może na dobrego burgera. Obydwa brzmią pysznie. Może zamówimy po trochu każdego z nich. To świetny pomysł. Dzielenie się zawsze sprawia więcej frajdy. Zgadzam się. Sprawdźmy menu pod katem specjalów, które mogę mieć. Dobre myślenie. Mam nadzieję, że mają te smaczne przekazki. Tak, idealna byłaby strona skrzydelek lub nachos. Zaraz zadzwonię do obsługi pokoju. Nie mogę się doczekać, żeby zagłębić się w szczegóły. Lekcja 8. Kulinarny raj. Zawsze marzyłam o odwiedzeniu kulinarnego raju. To brzmi niesamowicie. Czym się martwisz? Martwi mnie bariera językowa przy zamawianiu jedzenia. To zrozumiale. W obcym kraju może to być trudne. Tak, chcę się upewnić, że rozumiem menu i składniki. Może moglibyśmy nauczyć się kilku podstawowych zwrotów przed wyjazdem. To zdecydowanie by pomogło. Chcę mieć pewność przy składaniu zamówienia. Ponadto poprawiłoby to ogólne wrażenia z próbowania nowych potraw. Dokładnie. Nie mogę się doczekać, aż będę mógł bez obaw odkrywać różne kuchnie. Lekcja 9. Pogoń za kariera. To brzmi interesująco. Czy zaczęłaś kontynuować tę karierę? Tak, zrobiłem pierwsze kroki i zapisałem się na odpowiednie kursy. To fantastyczne. Wspaniale jest widzieć, jak podejmujesz działania zmierzające do osiągnięcia swoich celów. Dziękuję. Cieszę się, że mogę uczyć się nowych umiejętności i zdobywać doświadczenie. Na jakim obszarze koncentrujesz się w swojej karierze? Szczególnie interesuje mnie marketing i sposoby nawiązywania kontaktu z odbiorcami. To kluczowa umiejętność. Zrozumienie odbiorców może mieć ogromne znaczenie.
Taki chętnie zastosuje zdobyta wiedza w rzeczywistych sytuacjach. Wierzę, że dokonasz wielkich rzeczy. Twoja pasja będzie promieniować. Lekcja 10. Sprzęt fitness. Tak, możemy użyć skakanki, taśm oporowych, a nawet maty do jogi. To brzmi jak dobrze ułożony plan treningowy. To naprawdę jest. Każdy element wyposażenia działa na inne grupy mięśni. Podoba mi się wszechstronność tych narzędzi w przypadku różnych ćwiczeń. Dokładnie. Ponadto można z nich łatwo korzystać w domu lub w parku. Doceniam to, jak łatwo sprawia, że fitness jest dostępny dla każdego. Tak, świetnie nadaje się do budowania siły i elastyczności. Bardzo się cieszę, że mogę włączyć je do swojej rutyny. Ustalmy harmonogram, dzięki któremu będziemy wzajemnie odpowiedzialni. Lekcja 11. Anglia i nie tylko. Anglia i cały świat mają tak wiele do zaoferowania. Oczywiście, Londyn jest popularny wśród turystów, którzy przyjeżdżają zobaczyć wiele atrakcji. Absolutnie. Historia i kultura są naprawdę urzekające. Słyszałem, że muzea i galerie to miejsca, które trzeba odwiedzić. Tak, każdy z nich opowiada wyjątkowa historię o przeszłości miasta. A parki stanowią cudowną ucieczkę od tętniących życiem ulic. Dokładnie. To idealne połączenie miejskiego życia i natury. Nie mogę się doczekać, aż odkryję wszystko, co Londyn ma do zaoferowania. Z pewnością będą to niezapomniane przeżycie. Lekcja 12. Sugestie dotyczące wysp. Jeśli miałbym zaproponować miejsce na wyspę, z pewnością byłby to Barbados. Myślę, że Barbados będzie dobrym wyborem. Plaże są oszałamiające. Absolutnie. Krystalicznie czysta woda i białe piaszczyste plaże zapierają dech w piersiach. Poza tym lokalna kultura i jedzenie są niesamowite. Tak, jest tu mnóstwo atrakcji, od snorkelingu po pieszą wędrówki. To brzmi idealnie na wakacje pełne przygód i relaksu. Już sobie wyobrażam wyliwanie się na plaży przy chłodnym drinku. Ja też. Powinniśmy kiedyś zaplanować tam wspólną wycieczkę. Jestem za. To byłby niezapomniany wypad. Lekcja 13. Radość z ogrodnictwa. Wiele osób lubi uprawiać w ogrodzie piękne kwiaty lub smaczne warzywa. Absolutnie. Ogrodnictwo może być bardzo satysfakcjonującym hobby, zarówno pod względem estetycznym, jak i praktycznym. Bardzo podoba mi się pomysł pielęgnowania roślin i obserwowania ich rozkwitu w miarę upływu czasu. To fascynujące, jak małe nasionko może zamienić się w coś tętniącego życiem i pełnego życia. Poza tym nie ma nic lepszego od smaku świeżych warzyw, które sam wyhodowałeś. Prawidłowy, domowe produkty są nie tylko smaczne, ale także zdrowsze niż te kupowane w sklepie. Ogrodnictwo to świetny sposób na spędzenie czasu na świeżym powietrzu i kontakt z naturą. Nie mógłbym się bardziej zgodzić. Ma działanie terapeutyczne i może pomóc w zmniejszeniu stresu. Czy zastanawiałeś się nad założeniem własnego ogrodu? Lekcja 14. Szatanina w pracach domowych. Kiedy mieszkasz w domu, zawsze są jakieś prace domowe. To prawda. Czasami może to wydawać się przytłaczające, prawda? Tak, wygląda na to, że zawsze jest coś wymagającego uwagi od sprzątania po organizację.
Ja wiem, często zdarza mi się tworzyć niekończąca się listę rzeczy do zrobienia. Ważne jest, aby być na bieżąco, ale może to być wyczerpujące. Absolutnie, ale uważam, że dzielenie zadań na mniejsze części bardzo pomaga. To świetna strategia. Dzięki temu praca wydaje się mniej męcząca. I satysfakcjonujące, gdy sprawdzasz każde zadanie, prawda? Tak. Poza tym czysty dom zawsze sprawia wrażenie bardziej zachęcającego i wygodnego. Lekcja 15. Problem z silnikiem. O nie, co się stało z samochodem? Cóż, jechaliśmy na odludziu, kiedy silnik zaczął wydawać dziwne dźwięki. To brzmi niepokojąco. Udało ci się bezpiecznie zjechać na pobocze? Tak, na szczęście. Nie chciałam ryzykować całkowitego załamania. To ulga. Czy wzywałeś pomoc drogowa? Zrobiłem to i powiedzieli, że będę tu za około 30 minut. W międzyczasie możemy cieszyć się sceneria podczas oczekiwania. To dobry pomysł. Pomimo kłopotów jest tu całkiem spokojnie. Tak, czasami nieoczekiwane przystanki prowadzą do pięknych chwil. Lekcja 16. Poranna rutyna. To dobry sposób na rozpoczęcie dnia. Co dalej? Robię kawę i jem szybkie śniadanie, żeby nabrać sił. Brzmi idealnie. Filiżanka cieplej kawy naprawdę ożywia poranek, prawda? Z pewnością tak. Nie mogę bez tego funkcjonować. Co z tobą? Zwykle pijąc moje, jest szybki i daje mi energię na cały dzień. To świetny wybór. Bogate w składniki odżywcze i smaczne. Po śniadaniu lubię planować zadania na dany dzień. Planowanie jest kluczowe. Pomaga utrzymać wszystko zorganizowane i zarządzane. Dokładnie. Upewnimy się, że oboje mamy ustalone rutyny, które pozwolą nam spędzić produktywny dzień. Lekcja 17. Czas trwania podróży. Czy zastanawiałeś się nad czasem trwania podróży? Tak, planuję wyjechać na około 2 tygodnie. To brzmi jak nie za długość. Daję ci wystarczająco dużo czasu na zwiedzanie. Dokładnie. Chcę zanurzyć się w kulturze i naprawdę doświadczyć tego miejsca. 2 tygodnie to także czas na relaks, a to ważne. Absolutnie. Nie chcę się ze wszystkim spieszyć. Czy zastanawiałeś się, które miejsca koniecznie chcesz odwiedzić? Tak, mam listę atrakcji, które trzeba zobaczyć, a także kilka ukrytych perełek. To świetne podejście. Kluczem jest zrównoważenie popularnych miejsc z lokalnymi ulubionymi. Lekcja 18. Wydajność zespołu. Te i tam. Przeglądałem raport dzisiaj rano. Och, naprawdę? To znalazłeś? Nasze liczby wzrosły, co jest fantastyczna wiadomość dla zespołu. Wspaniale to słyszeć. To pokazuje, że nasza ciężka praca procentuje. Absolutnie. Myślę, że nasze najnowsze strategie zaczynają przynosić skutek. Tak, pozytywne rezultaty po całym wysiłku, jaki włożyliśmy, są zachęcające. Powinniśmy uczcić ten kamień milowy i motywować zespół do dalszego wysiłku. Zgadzam się.
Niewielkie uznanie może znacznie pomóc w podniesieniu morale. Zaplanujmy małe spotkanie, aby podziękować za wkład wszystkich osób. Lekcja 19. Stopniowy postęp. Nie martw się! Zaczniemy powoli i stopniowo zwiększamy tempo. To brzmi jak dobry plan. Chcę czuć się komfortowo w miarę postępów. Dokładnie. Ważne jest, aby zbudować pewność siebie, zanim zaczniesz mocniej naciskać. Doceniam takie podejście. Dzięki temu podróż wydaje się łatwiejsza do opanowania. Co więcej, pozwala nam cieszyć się procesem, zamiast się przez niego spieszyć. Tak, nauka powinna być zabawa, a nie stresem. Cieszę się, że jesteśmy w tej samej sprawie po tej samej stronie. Ja też. Będzie to satysfakcjonujące doświadczenie dla nas obojga. Nie zapomnijmy cytować naszych osiągnięć po drodze. Lekcja 20. Konsekwencja w praktyce. Słuchaj, pozostawanie konsekwentnym i ciągle ćwiczenia są kluczem do poprawy. Całkowicie się zgadzam. To jedyny sposób, aby naprawdę zobaczyć postęp w czasie. Dokładnie. Nawet niewielkie codzienne wysiłki mogą prowadzić do znaczących rezultatów. To prawda. Ważne jest, aby nie zniechęcać się niepowodzeniami. Tak, wytrwałość odróżnia tych, którym się udaje, od tych, którym się nie udaje. Będę o tym pamiętać. Wszystko polega na utrzymaniu pozytywnego nastawienia. A wzajemne wspieranie się może ułatwić tę podróż. Absolutnie. Pociągajmy się nawzajem do odpowiedzialności podczas ćwiczeń. Brzmi jak plan. Razem możemy osiągnąć nasze cele. Lekcja 21. Wygoda na siłowni. Chodzi na pobliska siłownię, jest wygodny i ma wcale niezbędnie sprze. To brzmi idealnie. Posiadanie siłowni w pobliżu ułatwia zachowanie spójności. Tak, mogę uczestniczyć w treningach, kiedy tylko mam trochę wolnego czasu. To takie ważne. Wszystko po to, aby sprawić, że aktywność fizyczna stanie się częścią Twojej rutyny. Dokładnie. Ponadto siłownia oferuje zajęcia, które sprawiają, że wszystko jest interesujące. To świetnie. Zajęcia grupowe mogą być motywujące i zabawne. Naprawdę miło jest być częścią społeczności, która zachęca się nawzajem. Uwielbiam ten aspekt ćwiczeń. Dzięki temu doświadczenie staje się przyjemniejsze. Zaplanujmy kiedyś wybrać się razem. Może to być dobry sposób na utrzymanie motywacji. Lekcja 22. Mierzenie zwrotu z inwestycji. Jak skutecznie mierzyć zwrot z inwestycji? Musimy dokładnie przeanalizować wskaźniki konwersji i zaangażowania. To ma sens. Zrozumienie tych liczb może pomóc w naszych strategiach. Dokładnie. Potrafimy ocenić, co działa, a co wymaga poprawy. Ważne jest również posiadanie jasnych punktów odniesienia dla osiągnięcia sukcesu. Tak, wyznaczenie konkretnych celów pomoże nam śledzić nasze postępy. Regularne przeglądy pozwala nam osiągnąć nasze cele. Absolutnie. Wszystko sprowadza się do proaktywnego podejścia. Upewnimy się, że udokumentowaliśmy wszystko do wykorzystania w przyszłości. Lekcja 23. Rezerwacja online.
Czy kiedykolwiek rezerwowali spokój w hotelu przez internet? Tak, mam. Jest to wygodne i pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu w porównaniu do dzwonienia. Całkowicie się zgadzam. Możesz natychmiast porównać ceny i przeczytać recenzję. Dokładnie. Co więcej, na pierwszy rzut oka widać wszystkie dostępne udogodnienia. Dzięki temu łatwiej będzie wybrać idealne miejsce na nocleg. Często można znaleźć ekskluzywne oferty, które nie są dostępne gdzie indziej. Podoba mi się to, jak przyjazna dla użytkownika jest obecnie większość witryn rezerwacyjnych. Tak, to tak, jakby mieć biuro podróży na wyciągnięcie ręki. Czy masz ulubioną stronę, której lubisz używać do rezerwacji? Lekcja 24. Urodzinowa niespodzianka. Zróbmy im niespodziankę w dniu ich faktycznych urodzin. Będzie niezapomniane. Jestem pewien, że będą zachwyceni możliwością świętowania z nami. Absolutnie. Impreza niespodzianka sprawi, że będzie ona jeszcze bardziej wyjątkowa. Tak, możemy udekorować i zaplanować ciekawe zajęcia. A co z ciastem? Każdy uwielbia pyszny tort urodzinowy. Świetny pomysł. Warto pomyśleć także o ich ulubionych smakach. I może jakieś gry, żeby podtrzymać żywą atmosferę. To brzmi idealnie. Sprawmy, aby były to urodziny godne zapamiętania. Nie mogę się doczekać ich reakcji, kiedy wchodzę. Lekcja 25. Przystan w losów. Czy możesz mi powiedzieć więcej o tym salonie fryzjerskim, o którym wspomniałaś? Nazywa się Hairhaven i zatrudnia wykwalifikowanych stylistów, którzy naprawdę znają się na swoim rzemiosle. To brzmi obiecująco. Jakie usługi oferuje? Zapewniają wszystko od strzyżenia po koloryzację i stylizację. Kocham to. Dobry salon może znaczaco zmienić twój wygląd. Zdecydowanie. Poza tym ich atmosfera jest naprawdę przyjazna i relaksująca. To ważne. Mile otoczenie może poprawić całe doświadczenie. Dokładnie. Zawsze po wizycie tam czuję się odrodzona. Powinienem rozważyć rezerwację spotkania. Lekcja 26. Oczekiwanie na zwroty. Kiedy możesz go odzyskać? Mówili? Wspomnieli, że przetworzenie może zająć do 48 godzin. To nie jest zbyt długo, ale czekanie może wydawać się wiecznością. Wiem, co masz na myśli. W takich sytuacjach zawsze trudno jest zachować cierpliwość. Mam tylko nadzieję, że wszystko pójdzie gładko i bez żadnych problemów. Tak i dobrze jest pozostać z nimi w kontakcie w celu uzyskania aktualizacji. Na pewno to zrobię. W takich przypadkach kluczowa jest komunikacja. Absolutnie. Pomaga złagodzić wszelkie zmartwienia podczas oczekiwania. Trzymam kciuki, żeby wszystko szybko się ułożyło. Lekcja 27. Wyzwania związane z paleniem. Każdy zgodzi się, że rzucenie palenia to dobry pomysł. Absolutnie. Ma mnóstwo właściwości zdrowotnych i poprawia ogólne samopoczucie. Ale jeśli nasze palenie jest związane z problemami emocjonalnymi, może to być bardziej skomplikowane. To prawda. Wiedzy emocjonalne mogą znacznie utrudnić rzucenie palenia. Ważne jest, aby najpierw zająć się podstawowymi problemami. Tak,
pomocne może być szukanie wsparcia u przyjaciół lub specjalistów. Myślę, że najlepszym podejściem jest połączenie wsparcia emocjonalnego z planem rzucenia palenia. Zdecydowanie. Chodzi o stworzenie kompleksowej strategii osiągnięcia sukcesu. Podziwiam tych, którzy próbują dokonać pozytywnych zmian w swoim życiu. Lekcja 28. Migracja do Australii. Czy wiesz, że w połowie z wieku wielu Brytyjczyków przeniosło się do Australii? Tak, zrobili to. Szukali nowych możliwości, często zakładania gospodarstw rolnych. Dokładnie. Niektórzy poszukiwali także złota i lepszych warunków życia. To fascynujące, jak migracja ukształtowała historię i kulturę Australii. Tak, i doprowadziło to do znacznego wzrostu populacji w tym czasie. Podziwiam ich ducha przygód w poszukiwaniu nowego życia na całym świecie. Zostawienie wszystkiego za sobą musiało być zarówno ekscytujące, jak i zniechęcające. Absolutnie. Podjęli ogromne ryzyko w imię szansy na lepsza przyszłość. Niesamowicie jest pomyśleć o tym, jak ci pierwsi osadnicy wpłynęli na dzisiejszą Australię. Lekcja 29. Tworzenie wspomnień. Ta podróż będzie niesamowita. Ja też nie mogę się tego doczekać. Będziemy mieli mnóstwo wspomnień, którymi możemy się podzielić. Zdecydowanie. Nie mogę się doczekać, aż odkryję nowe miejsca i spróbuję różnych potraw. Tak, a przygody, które przeżyjemy, będą historiami do opowiadania przez lata. Wszystko zależy od doświadczeń, które wspólnie tworzymy. Dokładnie. Każda chwila będzie wzbogacać nasza podróż. Mam nadzieję, że uda nam się zrobić kilka wspaniałych zdjęć, dzięki którym będziemy to wspominać. Z pewnością. Zdjęcia pomogą nam później przeżyć te wspomnienia. To będzie niezapomniane przeżycie dla nas obojga. Lekcja 30. Wspólne gromadzenie się. Oczywiście im więcej, tym weselej. Cieszę się, że tak myślisz. Przyniosę każdemu trochę przekazek. To brzmi idealnie. Jakie przekazki planujesz zabrać ze sobą? Myślałam o chipsach i dipach, może nawet o ciasteczkach. Mniam, to świetne wybory. Przyniosą do tego napoje. Wspaniale. To będzie mila niespodzianka dla naszego spotkania. Tak, stworzy to zabawna i relaksująca atmosferę dla każdego. Dokładnie. Dzielenie się jedzeniem zawsze zbliża ludzi do siebie. Nie mogę się doczekać wieczoru ze wszystkimi. Lekcja 31. Tepe olówki. Czy zauważyłeś, że często używany ołówek staje się matowy? Tak, to ciekawe, jak szybko się zużywają, jeśli często ich używasz. Dokładnie. Tepy ołówek może sprawić, że pisanie lub rysowanie będzie dość frustrujące. Naprawdę można. Dlatego dobrym pomysłem jest trzymanie ostrzałki w pobliżu. Tak, wyostrzenie może mieć ogromny wpływ na to, jak dobrze pisze. To tak, jak musimy dbać o nasze narzędzia, aby uzyskać najlepsze rezultaty. Absolutnie. Drobna konserwacja wystarczy, prawda? Z pewnością. Chodzi o to, abyśmy byli przygotowani na wszystko, co robimy. Od teraz będę pamiętać, żeby moje ołówki były ostre. Lekcja 32. Odkrywanie opcji.
Podróżowanie zapewnia większą elastyczność, niż większość ludzi zdaje sobie sprawę. Zgadzam się. Świetnie nadaje się do zwiedzania poza utartymi ścieżkami. Dokładnie. Możesz łatwo zmienić swoje plany i odkryć ukryte perelki. Tak, i ta spontaniczność często prowadzi do najlepszych przygód. Podoba mi się pomysł wędrowania bez ścisłego planu podróży. Dzięki temu podróż staje się bardziej ekscytująca i świeża. Poza tym na swojej drodze spotykasz ciekawych ludzi. Absolutnie. Te polaczenia mogą poprawić twoje wrażenia z podróży. Nie mogę się doczekać, aby cieszyć się ta wolnością podczas naszej nadchodzącej podróży. Lekcja 33. Zdrowie. Zdałem sobie sprawę, że muszę uczynić swoje zdrowie priorytetem w mojej codziennej rutynie. To świetna decyzja. Jakie zmiany wprowadziłeś do tej pory? Zacząłem regularnie chodzić na siłownię i jeść zdrowsze posiłki. To brzmi fantastycznie. Ćwiczenia naprawdę pomagają w utrzymaniu ogólnego dobrego samopoczucia. Tak, i czuję się bardziej energiczny przez cały dzień. To niesamowite, jak kilka zmian może zrobić tak dużą różnicę. Absolutnie. Staram się też pić więcej wody i wysypiać się. Nawodnienie i odpoczynek są niezwykle ważne. Czy zauważyłeś jakieś inne korzyści? Zdecydowanie. Poprawiło mi się samopoczucie i jestem bardziej skupiona na pracy. Lekcja 34. Dostosowania kulturowe. Kiedyś się tu przeprowadziłem, początkowo miałem trudności z przystosowaniem się do ich zwyczajów. To zrozumiale. Każda kultura ma swoje własne, niepowtarzalne tradycje. Tak, dostosowanie się do lokalnej etykiety i praktyk było dla mnie wyzwaniem. Jak udało ci się pokonać te wyzwania? Starałem się uczyć od sąsiadów i zadawać pytania. To mądre podejście. Kontakt z mieszkańcami bardzo pomaga. To naprawdę działa! Teraz czuję się bardziej komfortowo i akceptowana w społeczności. Wspaniale to słyszeć. Przyjmowanie nowych zwyczajów może być wzbogacające. Absolutnie. Otworzyło mi to oczy na różne perspektywy. Lekcja 35. Dziedzictwo jazzowe. Czy kiedykolwiek eksplorowałeś scenę muzyczną w Nowym Orleanie? Tak, to miasto, w którym muzycy jazzowi grali na instrumentach takich jak trapki i saksofony. Dokładnie. Żywa atmosfera naprawdę ożywia muzykę. To niesamowite, jak jazz jest tak głęboko zakorzeniony w kulturze tego miasta. Zgadzam się. Każde przedstawienie opowiada historię, która zapada w pamięć każdemu. Energii jazzu na żywo nie da się odtworzyć. Uwielbiam sposób, w jaki łączy ludzi niezależnie od ich pochodzenia. Tak, muzyka ma uniwersalny język, który łączy nas wszystkich. Zdecydowanie powinniśmy zaplanować wycieczkę, aby doświadczyć tego na własnej skórze.